Nie, bez kitu, nie trzyma śladu. Kamil mówi, że jak będę grzeczny, to da mi się przejechać porządną maszyną, a nie jakimś... Włoskim szkodałcem. Romecik CRS 250, pszczółka moja, wróciła właśnie z meetupu, na którym była dość ambitnie ujeżdżana przez kilka osób i dzięki temu zweryfikowała się ewidentnie przez ten czas. Co mogę Wam powiedzieć na ten temat? Jak widzicie, jest umorosana w błocie, jeździła po błockach, po szuterkach, takich adekwatnych terenach. Wjechaliśmy też na mniej adekwatny teren, czyli tor crossowy. Kilka rzeczy, które się pojawiło w tym sprzęcie, to o tym Wam opowiem. Po pierwsze, gmol wygląda filigranowo, ale tutaj jeszcze widać pozostałości toru, bo się zdarzył paciak dosłownie o bandę, zahaczył gdzieś tam jeden z naszych kolegów i wywrócił ten sprzęt. Nawet nie zaszkodziło mu to w żaden sposób. Ta pięknie uformowana trytytka, prowizoryczne rozwiązania, ale te są, jak wiadomo, najlepsze. W związku z kopniakiem, którego nie mieliśmy klucza, żeby odkręcić tak na szybko, a on niestety powoduje tego typu problem, co widać tutaj zresztą po obudowie, że pod wpływem wiatru on się rusza, albo nogami jesteście w stanie go poruszyć i wtedy wałek dotyka do trybów skrzyni i zaczyna kurgotać, co może mieć nie najlepszy wpływ na skrzynię, dlatego ja go zdejmę najzwyczajniej w świecie do dalszej jazdy. A co też było upierdliwe, dlatego go tak związaliśmy, bo on wpadał tutaj pod owiewkę, się zaczepiał i tak permanentnie trzeba było się zatrzymać, odchylić go ręką i dopiero jechać dalej. Więc to było upierdliwe. Dalej, amortyzator z tyłu jest miękko ustawiony, a że na torze crosowym byliśmy, to było kilka skoków uskutecznionych i to przez świeżaka w terenie i dał radę i przeżył, i kierowca, i motocykl. Tylko tutaj ten przewód jakoś się wypiął, nie był może jakoś specjalnie dobrze schowany, jakąś trytytką trzeba byłoby go tutaj zapleść, zamontować i już by nie wypadał. Natomiast dotknął tutaj do tej obudowy, co zresztą widać na obudowie, przetarcie delikatne od opony. No, dobił ewidentnie amorkiem. Niemniej jednak, no cóż, wszystko działało, przeżyło. I nawet do takiego skrajnego wykorzystania można go używać, ale do tego stricte maszyną nie jest dobrą. I tutaj w odpowiedzi na Wasze pytania ustawiłem go obok 300 Rally, która podobno ma być jego konkurencją. No nie jest za bardzo konkurencją. I nie bez powodu stoi też tutaj 600. Jakby Wam określić, do czego są to maszyny? W idealnym garażu ten byłby na dalsze wyjazdy, wiecie, jakieś takie lekko podróżnicze, znaczy nawet nie lekko podróżnicze, tylko dookoła świata spoko objedziecie na 650 jednocylindrowych, nie jeden już to robił opcji. Natomiast jest to taki sprzęt faktycznie na dalsze wypady, na dalsze podróże. CRS jest typowo osiołkiem do ganiania w koło komina po leśnych duktach, właśnie od czasu do czasu, nawet jakiś tam tor jesteście w stanie ogarnąć. Watch 300 Rally jest idealnie pośrodku tego. Jeśli chcecie zażyć takiego lekko endurowego stylu życia, to na tym motocyklu się spełnicie, nauczycie się, jest lekki, łatwo będzie nim operować, ma dobre stosunkowo zawieszenie i na wiele pozwala, ale też jest szybszy od Rometa, w związku z czym no, z taką maszyną nawet dla DSA 650 nie będzie za wolny, bo prędkości przelotowe będziemy mieli koło 100 i ten się nie zmęczy, ten się nie zanudzi, więc da się na nim dalej podróżować. Natomiast jedyny mankament dalszego podróżowania to będzie to, że w razie W nie nadgonicie tym sprzętem, bo on 120 km/h wyciągnie, ale to są już jego skrajne prędkości, więc taka przelotówka to jest 100 z haczykiem. Dla Rometa przelotówka to będzie tak między 85 a 90 na godzinę. Realne, GPS-owe mówię tutaj. Bo Romet przekłamuje 7 km, Watch chyba nie ma grama przekłamania. No bo ma ABS i przypuszczam, że tam bezpośrednio z czujnika idzie prędkość, więc ta prędkość musi być podawana dość konkretnie. W związku z czym, czy można CRS-a porównywać do Rally 300? I tak i nie, no, w terenie będą sobie radziły podobnie. Natomiast no wiecie, no, Romet kosztuje dychę i trzeba wziąć to pod uwagę, że to jest budżetowo wykonany motocykl, troszkę staroświecko, ale no, za małe pieniądze naprawdę można tutaj wiele zabawy
uskutecznić. Rally już jest troszkę dwukrotnie droższy, przeszło dwukrotnie droższy, ale też jest no, sporo mimo wszystko lepszy, ponieważ zobaczcie, wykonanie ramy, chłodzenie, silniczek, który jest bądź co bądź 6-biegowy, ma 27 koni, to jest 10 koni. Na papierze to jest 10 koni więcej. Wydaje mi się, że Romet ma jednak 19, więc 8 koni różnicy, ale to tak czy inaczej przy tej masie jest duża różnica, bo to waży 155 kg, Romet waży 140, więc no, czuć różnicę na pewno w przyspieszeniu, w elastyczności, w kulturze pracy tego motocykla, chociaż wibrują bardzo podobnie, przyznam szczerze, i tutaj plus wielki dla Rometa. Mamy te same koła, znaczy takie same wielkościowo koła, 21 cali tutaj, 21 cali koła tam, tylko Romet ma taką hardkorową kostkę, tutaj już jest delikatniejsza, właśnie pozwalająca na jazdę też i po asfaltach. Paradoksalnie ten ma bardziej endurową kanapę, taką wąską, ale jak dla mnie wygodną. Tutaj miękka, stosunkowo szeroka kanapa, ale da się tutaj jechać na stojąco dość wygodnie. Tutaj dokładnie tak samo. Rally ciekawiej brzmi. No i tutaj też, wiecie, też jest nowocześnie. Macie już od razu gniazdo ładowania do telefonu. Tutaj dźwięk wydechu już powoduje, że w lesie Was słychać i z widłami na Was się rzucą. Romet jest zdecydowanie cichszy. Brzmi tak naprawdę jak prawilna 125, więc do przemykania się właśnie leśnymi drogami, żeby nie złudzać uwagi, na pewno będzie lepszy. A silniczek naprawdę ładnie pracuje. Ten wałek wyrównuważający robi robotę, chociaż nie ma to tamto. No, wibracje na pewno będą odczuwalne, więc to musicie sobie wziąć na poprawkę. Spalany znikome w jednym i w drugim sprzęcie, więc o tym nie ma co gadać. No. I to by było tyle, co bym chciał na dzisiaj powiedzieć. A, jeszcze miałem te porównać. No to tutaj, no tak jak już mówiłem, 650 to jest taki obieży świat, można powiedzieć. Na co dzień fajnie się tym jeździ. Ma wystarczająco dużo mocy, żeby wyprzedzać, żeby się utrzymywać z dużo większymi maszynami od siebie na przelotówkach. W terenie da sobie radę. Mamy wysoki prześwit, mamy osłonę silnika w standardzie, to metalową. Mamy koła, ale 19 z przodu już, więc tak bardziej właśnie proszosowo, na bardziej cywilizowanej gumie. Natomiast wiecie, tutaj masa już ponad 200 kg robi swoje i to nie jest, tym się nie będzie aż tak lekko jeździło w terenie. Tu już trzeba troszkę się pomęczyć, troszkę się do tego motocykla przyzwyczaić, mieć po prostu trochę umiejętności. Ale znowu nie jest aż tak ciężki, bo to jest 29 kg, więc idzie z tym żyć. No na pewno prędkości, wiecie, przelotowe, maksymalne będą zdecydowanie lepsze i główna różnica tutaj przy 120 km/h będzie maszyna spalała na granicach 4 litrów. Tu przy 120 km/h no wydaje mi się, że piątka będzie przebita bez większego problemu. Romet do 120 się nie rozpędzi, 118 licznikowe, czyli 112. Tak wychodziło z liczników innych motocykli, jak jechaliśmy po trasie razem. Ale się utrzymał. Także tak. I cóż, rally jest na pewno wyższy troszkę od 650, mimo wszystko, nawet mimo tej wyższej kanapy, którą mam. No ale to mówię, no to maszyna endurowej. Zobaczcie, ten stoi na podnóżku w tym momencie centralnym. Jaki ma prześwit, a tutaj jeszcze Watch 300 go przebija dość zauważalnie. Romet jest w sumie na wysokości mojej 650. No, to takie tyle w kontekście rozważań o wszystkim i o niczym. No, jeszcze ostatnie spojrzenie na 3 sztuki obok siebie. Prawdopodobnie jedyne takie porównanie w sieci. Tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nara! Yeah.